Moje nazwisko jest Kazimierz Zając, urodzony 19 grudnia 1923 roku, aresztowany 3 maja 1940 roku, oswobodzony 3 maja 1945 roku. W Oświęcimiu miałem numer 261, w Buchenwaldzie, którym byłem przejściowo, miałem 11 887, w Ravensbrück, bo byłem więźniem Ravensbrück, miałem numer 11 907. Oficjalnie nie wiem, za co zostałem aresztowany. Dnia 3 maja do mieszkania mojego przyszło 2 funkcjonariuszy, prawdopodobnie albo z Gestapo, albo z policji, bo ja się nie rozróżniałem ich. Jeden z nich wyciągnął zza rękawa listę. Kazimierz Zając jest? Ja mówię, jestem. A w tym czasie w mieszkaniu był starszy brat, 2 starszych braci, Janek i Staszek, i siostra jeszcze, i młodsze rodzeństwo, młodszy brat i młodsza siostra. A przyszli aresztować mnie, więc nie wiem dlaczego. Mogę przypuszczać tylko, że może to mieć związek z moim pobytem na obozie harcerskim w Cetniewie przed wybuchem wojny, z którego nawet wcześniej zostaliśmy odwołani. Albo ja wiem, może z Sodalicją związek, bo też byłem członkiem Sodalicji Mariańskiej. Zresztą mam nawet takie zdjęcie w ubraniu sodalicjanta. A z tego obozu to było więcej aresztowanych, bo był aresztowany Józef Stus, był aresztowany w późniejszym wprawdzie czasie Zygmunt Grzybek, Nusik Sediwy, ja byłem aresztowany. Kto tam jeszcze był aresztowany? Na pewno tych co wymieniłem. W tej chwili nie mogę sobie jeszcze dokładnie przypomnieć, który tam był aresztowany, bo tych pozostałych 19 osób, które w tym dniu zostało aresztowanych, wywiezionych do więzienia, no to ja byłem, bo oprócz tego jeszcze byli inni aresztowani w tym dniu, ale większą część tych zwolnili do domu po przesłuchaniu wstępnym. Nie podano żadnego konkretnego powodu, dla którego my zostaliśmy aresztowani. Możemy przypuszczać, że ktoś sporządził listę osób, ja wiem, działających w tym czasie, na podstawie której najlepszy dowód, że ten żołnierz, który przyszedł, wyciągnął tą listę i miał na tej liście mnie i widocznie jeszcze innych, a nie miał ani brata, który rok po mnie został aresztowany i też przewieziony do obozu w Oświęcimie. Miał numer 26005. Wyliczyłem sobie dokładnie, że miałem 16 lat, 4 miesiące i 14 dni. W dniu 3 maja, jak mnie aresztowano. Przewieziono nas autobusem, tą 20, przewieziono nas do więzienia w Tarnowie. Rozdzielono nas tak, że żaden z nas nie siedział wspólnie w celi. Każdy siedział z nas w innej celi. Jednego potem jeszcze kolegę dowieźli do Tarnowa, którego w chwili aresztowania naszego w dniu 3 maja nie było w domu. Matka tam podobno ubliżyła żołnierzom i zabrali ją do więzienia i powiedzieli, że jak on się zgłosi, to ją wypuszczą. On się po 2 dniach czy po 3 dniach zgłosił. Jego aresztowali, przywieźli do Tarnowa i matki też nie wypuścili i przeżyła cały czas w Ravensbrück do końca wojny. Ja nie byłem przesłuchiwany i żaden z naszych kolegów też. I nawet w czasie pobytu w Oświęcimiu też innych przesłuchiwali, a ja nie byłem na żadnym przesłuchaniu.
Od 3 maja do 13 czerwca siedzieliśmy w więzieniu. Ja w tym czasie w zasadzie aresztowany byłem w mundurze harcerskim, bo w tym mundurze chodziłem. Dopiero w czasie pobytu przysłali mi normalny mundurek gimnazjalny, bo byłem przecież uczniem drugiej klasy, skończyłem drugą klasę gimnazjalną i także w tym ubraniu już studenckim zostałem zawieziony do Oświęcima. Z więzienia nas wzięto w dniu 13, zaprowadzono nas do łaźni, tam nas wykąpano i tam całą noc siedzieliśmy w tej łaźni, w ławkach, gdzie się tylko dało. I rano dnia 14 czerwca wyprowadzono nas i już w marszu, to powiedzmy tym grupowym, przeprowadzono nas na stację i tam nas załadowano do pociągu, z tym, że w czasie jeszcze przed wyjazdem 2 z tego transportu zwolniono, bo było 730 osób, a 728 wywieziono ostatecznie do więzienia, do obozu w Oświęcimie. Dowiedzieliśmy się, że nas wywożą do obozu. No, ja, będąc wcześniej na obozie harcerskim, myślałem, że to jest taki obóz jak harcerski. Miałem nawet wędki przy sobie na motaku. Myślałem, że będę sobie mógł łowić ryby jak na obozie harcerskim. Tymczasem rzeczywistość okazała się już zaraz w godzinach popołudniowych, że niestety żadnej możliwości łowienia ryb nie będzie. Jak nas przywitali Niemcy, którzy tam byli pierwszymi więźniami, a więc cała 30, bo od 1 do 30 to byli kryminaliści niemieccy, którzy mieli być naszymi wychowawcami na terenie obozu. No w ten czas Frycz nam zapowiedział, że jesteśmy w obozie i że tutaj dłużej jak 3 miesiące nie będziemy. A wyjście stąd to tylko jest jedno przez komin krematorium. Jeszcze krematorium w ten czas nie było czynne nawet. Tylko on widocznie wypowiedział to, co mówi innym więźniom tam, gdzie krematoria były, a więc Dachau, Sachsenhausen czy Oranienburg. Mnie się zdawało cały czas, że ja niestety nie mogę zginąć, że jak ja bym zginął, to by się świat zawalił. Takie odnosiłem wrażenie, tak mi się zdawało i prawdopodobnie to moje myślenie pozwoliło mi przetrwać. Bo przecież wielu kolegów z tego pierwszego naszego aresztowania zginęło. Ja do 20 października byłem traktowany normalnie, na równi z wszystkimi innymi więźniami, a więc chodziłem do roboty. Tak szczerze, jeżeli mam powiedzieć, to te pierwsze miesiące gdzieś zniknęły mi w pamięci. Nie pamiętam dokładnie, co ja w tym czasie robiłem. Gdzie pracowałem, czy pracowałem na roli, czy pracowałem przy żniwach. Pamiętam tylko, że ostatnie dni przed wywołaniem mnie jako młodocianego, pracowałem w magazynie u Zygruda, do tego bezrękiego więźnia, i tam byłem zatrudniony u niego w magazynie, segregowałem śrubki takie ze względu na to, że się coś na tym znałem, także wykorzystał prawdopodobnie te moje znajomości. A że troszeczkę jeszcze z gimnazjum, trochę języka niemieckiego chyba umiałem, także jakoś się z nim dogadywałem. 20 października wszystkich młodocianych wezwali z bloku, zgrupowali nas na placu apelowym i tam do nas właśnie Aumeier przemawiał, że jesteśmy młodzi, chcą nas nauczyć zawodu, żebyśmy mogli jeszcze dla dobra III Rzeszy pracować.
No i ja się zgłosiłem jako do ślusarni ze względu na to, że mój ojciec był ślusarzem i na ślusarstwie się znałem to tak, że rzeczywiście tam potrafiłem, dałem sobie radę. Już po 6 miesiącach musiałem robić sztukę jako tokarz. Musiałem sobie odkuć narzędzie, a robiłem w ten czas klucz francuski. Musiałem sobie odkuć całe to wszystko, wytoczyć, zahartować, no, zrobić, żeby ten klucz wyglądał jak klucz właściwie wykonany. Zresztą potem nasz kapo ślusarni Kurt Miller przy każdej komisji, jaka przyjechała z Berlina do obozu, a wstępowała do ślusarni, to nas 6 więźniów, młodocianych, którzyśmy tam uczyli się tego zawodu, pokazywał, który jakąś sztukę zrobił i mówił: proszę bardzo, ja potrafiłem w ciągu 6 miesięcy nauczyć zawodu, a przecież normalnie tego uczą w ciągu 3-4 lat. Tym się chwalił, że nas tego nauczył. No ale myśmy pracowali w ten czas twardo po 12 godzin dziennie, a więc nie tak jak ktoś przyszedł przedtem do nauki zawodu, to najpierw sprzątał u majstra, a nie zabierał się do wykonywania tej pracy. Myśmy byli normalnie zakwaterowani na bloku. Z tym, że początkowo, póki istniał jeszcze blok młodocianych, to był blok numer 5, no tośmy tam byli. A potem jak ten blok i tą część obozu wydzielili dla Rosjan, to nas, młodocianych, przenieśli do bloku, na którym byli ślusarze. I potem już wszędzieśmy razem z tym przenosili, bo przecież byliśmy trochę na 22 bloku, najpierw byliśmy na 10A, tam właśnie u wierzbicy, potem byliśmy na 22, a potem nas przenieśli na 15A i tam myśmy byli do samego końca już. Było nas 6 młodocianych. To byli zupełnie nieznani mi w ten czas więźniowie. Między innymi był Edek Galiński, ten, który potem był, powiedzmy, na jego życiorysie był oparty film Ostatni etap. Tam pokazywali właśnie jego ucieczkę z tą Żydóweczką i jego moment wykonania wyroku śmierci na nim. Potem na ucieczce był Jurek Sadczykow. Uciekł. On już nie pracował w ten czas w ślusarni. Uciekł i po 3 dniach przynieśli go i położyli przy bramie wejściowej. Tak go karabin maszynowy przeciął prawie na pół. Oczywiście tablica to ta, która zawsze tam była przy uciekinierach. Hurra, hurra, ich bin wieder da. Okazało się, że oni jak uciekli, schowali się w jakiejś piwnicy czy w czymś, tak że nie można ich było, czy w kanale, że nie można ich było znaleźć. I wiedzieli, że wartownicy stoją dzień i noc przez 3 dni i że dopiero po 3 dniach można się z tego wydostać i uciekać. Tymczasem w 3. dniu następna ucieczka była, znowu alarm. On tego nie słyszał. Wyszedł z tego i akurat natrafił na wartowników, którzy, powiedzmy, stali z karabinem maszynowym, przejechali go. No ale hurra, hurra, ich bin wieder da, tablica, i pokazali nam go. Edek też chodził, Galiński, z tą tablicą, jak szedł do więzienia, tylko jeszcze żywy, a czekał potem na wyrok, na potwierdzenie wyroku śmierci, podobno z Berlina. W tym czasie akurat zmienił się komendant obozu, przyszedł Liebe Henschel, który miał być łagodniejszy, że liczyliśmy, że może wyroku śmierci na Edku nie wykonają, tylko że będzie siedział w bunkrze. Tymczasem wykonali go i byłem obecny przy tym. Wyroki takie, jak były,
po apelu wszyscy przechodzili sprzed bloków na plac apelowy, tam już gęsto staliśmy i tam te wyroki wykonywali. I pokazywali, właśnie wszyscy musieli być obecni na tym. A byłem świadkiem też wcześniejszego takiego wyroku powieszenia, gdzie po otwarciu klapy szubienicy, bo to była przenośna szubienica, miała ruchomą klapę, otwierała się, gość wieszany po otwarciu klapy stoi w tym. Zerwała się linka, a on stał na dole w tej klapie. Sprawdzali, co się dzieje, czemu to jest, czy nie, przypadkiem linka nie była, znaczy sznur, czy nie był nadcięty, nic się tego. Długo debatowali, nie wiedzieli, co zrobić. Odprowadzili go potem na blok 11 z powrotem i słyszeliśmy, że zamiast powieszenia to został rozstrzelany. Tam na bloku, a takie wyroki na bloku 11 wykonywał Palicz. A bardzo często widzieliśmy, jakśmy wracali, jakśmy szli na obiad, bo często nie przywozili nam obiadów na ślusarni, tylko często przychodziliśmy na blok. No tośmy spotykali rollwagen, a więc ten wóz, na którym do krematorium wożono trupy. To jeszcze te wszystkie trupy trzęsły się jak galareta. Droga skrwawiona. Brat był starszy 7 lat ode mnie. No i on został dopiero aresztowany rok po mnie. I to tak głupio, bo podobno nawet jeden z tych niemieckich policjantów, który po polsku miał mu podobno powiedzieć, że słyszał, że jakiegoś zająca mają aresztować. Nie uważał, że to nie jego. Aresztowany był w 1941, ale rok przesiedział w więzieniu. W 1942 roku zrobił mi prezent imieninowy i 3 marca w 1942 roku został przywieziony do Oświęcima, z tym, że ja prosiłem mojego kapę, że on jest z zawodu ślusarzem, że wysoko kwalifikowanym i że załatwiłem mu pracę w ślusarni. Potem ze ślusarni od nas, z Oświęcima, został przeniesiony do ślusarni, był kierownikiem takiej ślusarni na Brzezinkach. Tam wykonywał te wszystkie prace, które były niezbędne do wykonania na przykład przy budowie krematorium. Jeżeli chodzi na przykład o funkcyjnych ślusarni, to z nimi można było wszystko załatwić. Tam zresztą potem na stanowiskach byli inżynierowie z Mościc. Inżynier Kubiński był w magazynie, inżynier Krzetuski, on potem był nawet kapem ślusarni, bo bardzo dobrze po niemiecku rozmawiał. Inni inżynierowie byli powiedzmy, pracowali w instalatorach elektrycznych, byli w Wotkanie, także z nimi można było się dobrze dogadać. Też byli Żydzi w ślusarni. Potem to, co ja wiem, że pracowali razem z moim bratem w ślusarni tam na Brzezince. Oni mieli kontakty z Żydami, którzy byli zatrudnieni przy segregowaniu tych rzeczy odebranych Żydom, że podobno mój brat miał znowu kontakt z partyzantką i złoto, które tamci Żydzi mu przynosili, przekazywał do partyzantki, która działała wokół Oświęcima. Bo tam pracowali też cywilni pracownicy i przez nich miał tam kontakt. Graliśmy raz w karty, w brydża na bloku 15 w niedzielę i koło nas stanął Żyd. Poznaliśmy oczywiście, bo miał gwiazdę. I dziwił się, że ślusarze grają
w brydża. Mówię, jak to wy, bracie, w brydża? No i zaczęliśmy dyskutować i mówiliśmy mu o tym, że przecież jak to jest, że przecież Żydów wszystkich biorą do zagazowania, bo oni tutaj tylko te jednostki, które są zdolne jeszcze do pracy, są kierowane na obóz, a reszta wszystko idzie do krematorium, do zagazowania. On powiedział nam, że on w to nie wierzy, bo jemu powiedzieli, że oni tu przyszli tylko na wymianę zajeńców niemieckich, którzy są w Anglii i tam pójdą. Nie wierzy w to, żeby kraj taki jak Niemcy, wysoko inteligentny, doprowadził do tego, żeby powiedzmy w taki bestialski sposób mordowali ludzi. No myśmy wiedzieli, znaczy taka fama była, że Żydzi zostali przeznaczeni na zagładę i że w ten sposób tutaj po to rozbudowane został Oświęcim, Brzezinki, żeby tych ludzi tam wymordować. Przecież tam tutaj nigdzie nie pokazywali, ile tych baraków na Brzezinkach tam było, ile tam można było pomieścić ludzi. No tym, że krematoria może nie były takie wydajne, żeby mogły takie olbrzymie ilości zagazować. Przecież pierwotnie, zaraz po wojnie mówiło się, że w Oświęcimiu zginęło od 4 do 6 milionów ludzi. To co słyszeliśmy, jakiś uczony francuski dopiero udowadniał, który nawet nie był w Oświęcimiu, udowadniał, że wydajność krematoriów była taka, że niestety nie mogło w tym okresie, tak krótkim okresie czasu, jak te krematoria zostały wybudowane, takie olbrzymie ilości być zagazowane i spalone. Bo przecież myśmy wiedzieli, że oprócz tego, oprócz krematoriów jeszcze gaz palili na stosach. A przecież na stosach też dużo osób przecież zostało spalonych. Tam bez przerwy stosy paliły. Mój brat mi opowiadał, że widział na własne oczy, jak SS-mani na stos wrzucili prawie że niemowlę, dziecko, żywe. To przecież to bratu mogę wierzyć przecież, że jeżeli był świadkiem tego. O tych okropnych rzeczach tośmy tylko między sobą rozmawiali. Bo nie można było głośno na ten temat mówić, ale zresztą to wiadomo było w Oświęcimiu, co jest. Myśmy w Oświęcimiu na przykład też wiedzieli, że jakaś radiostacja nadaje za granicę i podaje wszystko, co się tutaj dzieje. Byli tacy, którzy jak zobaczyli, że dwóch rozmawia, to już potem SS-mani wiedzieli, że numer taki i taki rozmawiał z takim i takim. I zaraz przesłuchiwali, o czym rozmawiali. Jeżeli się nie zgadzało, no to wiadomo o czym. Pewnie na ucieczce. Niemcy byli bardzo tacy, posądzali o wszystko. Najczęściej to się tylko myślało, gdzie jakieś pożywienie zdobyć. No ja miałem tą możliwość, powiedzmy, jako tokarz, że wykonywałem niektóre prace tokarskie, tak zwane fuchy, aż najczęściej to były, że wytaczałem otwory w pierścionkach, które więźniowie robili. I za to starałem się uzyskać jakieś jedzenie tylko, a nie chciałem nic innego. Jeżeli ja, powiedzmy, mogłem dać, jak ja zarobiłem porcję chleba i pół porcji mogłem dać drugiemu koledze. Jeżeli ja dostałem miskę zupy, a połowę dałem drugiemu koledze. Niektórzy tu mogli przypuszczać, że jakbym toczył pierścionek ze złota czy coś, że to złoto zbierałem, potem mogłem sobie też gdzieś schować. Ja wolałem mieć kromkę chleba ewentualnie za to robotę, a nie złoto. Złoto to mi nie było dla mnie, powiedzmy, nie przedstawiało żadnej wartości. Mój mistrz
to miał złoto w kilogramach. Nawet ja je musiałem przechowywać w tokarni. W tokarni było pomieszczenie, był taki zbiornik na wodę i pompa tłoczyła i chłodziło się tą wodą obrabiany materiał. To on miał złoto w takim w stopach, w grudach stopionych i ja to wkładałem do tej wody. On prawdopodobnie przynosił złoto z Brzezinek i przetapiał, robił te bryły. Zresztą on też miał jakieś inny majątek, bo zrobił sobie raz skrytkę w budce na szpaki. Wytoczył w drzewie brzozowym otwór, na spód dał potem zrobił denko, zrobił otwór na wejście, dał patyczek, żeby tak miał na czym usiąść, dał daszek i powiesił to na wierzbie. Może on po powrocie, bo przetrwał obóz, może po powrocie wrócił i jeżeli to drzewo jeszcze stało i ta budka, inaczej patrzyli na nas. Wiedzieli, że my jesteśmy już z takimi starymi wygami. I ja miałem taki przykład, że wykonywałem fuchę nie dla kogo innego, tylko dla właśnie tego palicza. Raz przyszedł, może zgłosił się w ślusarni u kapy. Kapo go skierował do mnie, bo miał zegarek, doksę, piękną doksę, ale brak było tego pierścienia trzymającego szkiełko. I przyszedł do mnie, żebym mu to na tokarni zrobił. No, wytoczyłem mu to elegancko, a szkiełko, mówię, ma pan szkiełko do tego? A on mówi, nie, szkiełko to ja już gdzie indziej sobie załatwię. A drugi raz przyszedł, żeby mu wytoczyć klucz. W tym czasie były zamki takie jak jale, ale nie płaskie klucze były, tylko był klucz okrągły, ale miał wycięcia takie w kształcie krzyża. No, ale innych kontaktów nigdy z nim nie miałem. A przecież to był największy kat, on chyba najwięcej ludzi własnoręcznie zamordował, zaszczelił. Starałem się nie narażać Niemcom na terenie obozu. A w ślusarni no to doszło do tego, że normalni esesmani nie mieli prawa wstępu do ślusarni. No, poskarżył się nasz kapo komendantowi, że przychodzą, odrywają ślusarzy od innych robót i każą sobie wykonywać różne prace. Paczki z domu można było dostawać jedną paczkę, powiedzmy, ale potem był takie głupie polecenie, że nie były niby paczki do kilograma początkowo, ale przesyłali większe. To potem ograniczyli paczki do 25 deko. No co można było w paczce 25-dekowej posłać. Zresztą te wszystkie paczki, które przychodziły, to były otwierane. To, co było lepsze, to bardzo często esesmani zabierali, a resztę oddawali. Pieniądze też można było otrzymywać. Ja na przykład w domu jeszcze mam taki dokument, gdzie moi rodzice uzyskali zezwolenie z władz niemieckich na przysłanie mi do obozu 100 złotych czy 100 marek. Pisałem listy do domu, dochodziły i otrzymywałem odpowiedź. Potem jak przywieźli mojego brata, to pisaliśmy w ten sposób, że ja pisałem, że cieszę się, że Janek ma dobrą pracę, prawda, że się dobrze czuje. Oni myśleli, że ja odpowiadam na listy z domu, a Janek znowu pisał to samo, że cieszy się, że Kazek ma dobrą pracę. Oni jakoś nie mogli połapać się, że piszemy jeden o drugim pisze. Razem byliśmy, tak jak mówię, do 10 stycznia 1945 roku. Jak nas przewieźli na Brzezinki, to mi powiedział Kazek, no mówi, jeszcze tydzień może, gdyby nas nie przewieźli tutaj,
to nie wiadomo, czy nie bylibyśmy, czy nie uciekalibyśmy z Oświęcima. Już miałem sprawę tak załatwioną, że mieli po ciebie przyjść w mundurach SS-mańskich do ślusarni, że mają cię zabrać do politische Abteilung, a to byłaby ucieczka. Dostałbyś tylko fiolkę z cjankiem potasów, że w razie czego, gdyby cię aresztowali, że zgnieść tylko w zębach. Jednak wcześniej nas przewieźli na Brzezinki. Jeżeli powiedzmy poza obozem rodzina załatwiała gdzieś, miała jakieś dojście. Tak prawdopodobnie 2 naszych kolegów sediwych zostało chyba w ten sposób zwolnionych z obozu, że mieli jakichś krewnych w Czechosłowacji i przez nich, bo sediwy to rodzina też czeska, że przez nich gdzieś mieli możliwość dotarcia i że ich zwolnili. Zresztą z naszego transportu, to o ile mnie pamięć nie myli, to było 5 osób zwolnionych wcześniej. To było zwolnionych 2 Tryczyńskich, był zwolniony Brzeski, inżynier Brzeski i był zwolniony zwiadownik, już nie przypomnę sobie nazwiska, Olek, ale nie przypominam sobie, to ten 4. I Baldasiński był zwolniony jako 5. Oni wyszli z obozu. No jeżeli chodzi Oleg Martyna został zwolniony, ale prawdopodobnie wyjechał do Australii po wojnie. Baldasiński zginął w więzieniu. Po wyjściu z więzienia, już po wojnie, Czesi go podobno, więźniowie czescy go szukali, nie wiem za co, dostał się do więzienia i niektórzy mówią, że się w więzieniu powiesił, a inni twierdzą, że prawdopodobnie w więzieniu go powiesili. A sediwi przeżyli, tam starszy sediwy zmarł, inżynier Brzeski zmarł. To tych, których, jeżeli chodzi o Brzesko. Stankiewicz przetrwał, kolega zięć zginął w wypadku samochodowym w Gliwicach. Z tych, co wyszli, co przetrwali obóz. Także jeżeli chodzi o tą 20, to bardzo dużo przetrwało. Cierniak zginął w obozie, ale został złapany na paleniu papierosów. Został ukarany karą chłosty, tak że mu odbili ciało od kości. Załatwiłem mu już po tym przypadku pracę w ślusarni. Stał przy warsztacie, dobrze odżywiany, ale niestety gangrena tak daleko się posunęła, że niestety nie przeżył. Felek Gurgul to był jeden z pierwszych, chyba na jakąś chorobę żołądkową. Zaraz w pierwszym roku potem umarł w szpitalu, umarł normalnie w obozie. Ja do końca pracowałem, ja do końca byłem reklamowany, także jak 25 października 1944 roku likwidowali obóz, to nas wszystkich ślusarzy przenieśli do Brzezinek i tam czekaliśmy na transport, cała ślusarnia, łącznie z moim bratem nawet, czekaliśmy na transport i wywieziono nas 19 grudnia, zostaliśmy przywiezieni do Buchenwaldu. Wszyscy ślusarze, którzy w ten czas zostali zabrani i dopiero tam 10 stycznia ja zostałem wyznaczony do fabryki w Neubrandenburgu, Mechanische Werke Neubrandenburg, też jako tokarz, a mój brat został wysłany do podziemnej fabryki, jak ona się nazywała, w każdym razie koło Lipska.
tam był do Dory i tam, no, prawdopodobnie tam w czasie ewakuacji tego obozu zginął. Jak był w ostatnim obozie w Neubrandenburgu, to tam z kolegą robiliśmy masowo prawie pierścionki. Nie dla kogo innego, tylko dla lotnika, który tam nadzorował pracę. On znowu te pierścionki podawał, jaki monogram trzeba na pierścionku zrobić. On te pierścionki brał do drugiej części, gdzie pracowali cywile. Tam dawał do chromowania i nie wiem, na zamówienie robił te pierścionki. A potem przyszedł do nas i mówi: chłopaki, zróbcie sobie jakąś puszkę, to ja wam będę z kuchni tamtej cywilnej odpadki albo to, co pozostaje, będę wam przynosił. No tośmy zrobili z blachy taki pojemnik, ja wiem, może 10 litrów, 15 litrów, dużą taką puchę z przykrywką, z uszkiem, i on to zabierał, a wieczór jak przychodził na noc, to tylko mrugnął i pokazał, że tam przy drzwiach stoi. No to myśmy to brali, a ze względu na to, że spaliśmy zaraz za ścianą warsztatów, to jak ja miałem 2 kolegów, a ten miał 3 kolegów, także razem nas było 7, to jak taki baniak zupy dodatkowej zjedliśmy codziennie, może co drugi dzień, w zależności od tego, kiedy on miał służbę, kiedy potrafił nam to przynieść. To jednak dużo nam to dawało, że myśmy 7 z tego, powiedzmy, wyżyło. Zostałem oswobodzony przez armię radziecką w Parchimie, i to w takiej ciekawej sytuacji, bo 2 do Parchima, tam gdzieśmy się zatrzymali, wkroczyły wojska angielskie czy amerykańskie, w każdym razie posługujące się językiem angielskim. I SS-mani wiwatowali, rzucili broń, bo oni się chcieli właśnie, cały czas nas gnali na zachód, bo chcieli się dostać do niewoli angielskiej ewentualnie. Tymczasem w nocy te wojska się wycofały, a na ich miejsce przyszli Rosjanie. Więc ci z powrotem chwycili za broń, no ale już nie zdążyli nic zrobić, bo Rosjanie ich, powiedzmy, zwyciężyli, że tak powiem. No i to było 3 maja, także ja mówię, że dokładnie siedziałem 5 lat. 3 maja mnie aresztowali i 3 maja po 5 latach, w 1945 roku mnie zwolnili. No tam kombinowaliśmy jakieś jedzenie, ewentualnie, żeby coś mieć na tą drogę. Zdobyliśmy rowery i taki mały wózeczek, na którym nasze rzeczyśmy chcieli wieźć. Doczepiliśmy do jednego roweru i jechaliśmy. 3 nas oswobodzili, a myśmy już 5 wracali. A więc nie szabrowaliśmy nic, tylko chcieliśmy się jak najszybciej dostać. No ale co, jechaliśmy może 5 kilometrów, może 10, nie pamiętam dokładnie, kiedy nas zatrzymała grupa żołnierzy rosyjskich z Łazi. No, musieliśmy zejść z rowerów. Rowery nam zabrali i puścili nas piechotą. I takśmy już wracali cały czas. Z tym, że bardzo często na noclegach to też wpadali Rosjanie, rewidowali nas, szukali broni. Ale sprawdzali, czy przypadkiem nie mamy czegoś innego, złota czy czegoś innego, bo takie rewizje przeprowadzali. Na granicy, jakśmy doszli do Odry, to też musieliśmy czekać, żeby się przedostać przez Odrę pontonem. Potem jakśmy przeszli, no to nas zaraz nasi już żołnierze Polacy werbowali, żebyśmy zostali, pełnili funkcję milicjantów.
No ale gdzie nam było być milicjantem, jak myśmy chcieli jak najszybciej do domu po 5, powiedzmy jak ja, 5 latach obozu dostać się. Potem, jakśmy już przeszli przez Odrę, w Stargardzie wsiedliśmy na pociąg i towarowy, i pociągiem towarowym dostaliśmy się do Bydgoszczy. Ale w czasie tej jazdy w jednej miejscowości nas zatrzymali i szukali mężczyzn do chowania trupów. Ale no, muszę powiedzieć, że tam nas kobiety trochę poprzykrywały ciuchami, żeby nas nie zabrali, że nie ma. W Bydgoszczy, tam w punkcie dali nam potem bilety na przejazd do miejscowości, do której myśmy byli i pojechaliśmy pociągiem też towarowym z Bydgoszczy do Łodzi. W Łodziśmy się tam zatrzymali też w takim punkcie repatriacyjnym, no ale szukaliśmy chleba. Poszliśmy do piekarni, za nosem, prawda, czuć, ale w piekarni nie mamy nic, nie ma jeszcze chleba, nie będzie. No ale jak zobaczyli nasze pasiaki, bo ja miałem marynarkę miałem cywilną marynarkę, ale z pasem takim i numer jeszcze na marynarce. Ale w końcu, to co wy jesteście więźniowie? No tak, gdzieście siedzieli? No, ja mówię, siedziałem w Oświęcimiu. Jak długo? No bo mówię 5 lat. Niemożliwe. A znał pan tego, a znał pan tego. Okazało się, że i chleb się znalazł, żadnej zapłaty, bo myśmy chcieli płacić markami, bośmy mieli marki niemieckie. To w ten czas już nic nie chcieli, chleb się znalazł, dostaliśmy. No i potem wracaliśmy do Krakowa. Ja jechałem do Krakowa, kolega też jechał tym. No ale to już w pociągu to już nie dali nam spocząć, tylko żeby opowiadać o obozie. I tam spotkałem jednego kolegę, który uciekł. No, koledze, no to mnie poratował, dał mi 50 marek, czy 50 zł. 50 zł mi dał. Myślałem, no Jezus Maria, 50 zł, jak ja pamiętam, że ojciec za cały miesiąc zarabiał 200 zł, on mi daje 50 zł. Myślałem, że no to przetrwam elegancko. A wiadomo, bo 50 zł to zaraz po wojnie to nie było nic. Dojechałem do Krakowa. W Krakowie wstąpiłem, zostawiłem mój bagaż, taką walizeczkę miałem, koc. Zostawiłem tam pod opieką innych i co miałem ciekawe, miałem 3 kije bambusowe, które znaleźliśmy przy rozbitym samochodzie. Jeszcze w Niemczech, a więc przez całe Niemcy przywiozłem te kije do Krakowa i oparłem sobie o filar, wspornik dachu w Krakowie. Poszedłem się dowiedzieć, czy brat nie wrócił, bo on w Krakowie mieszkał, więc tam do gospodarzy liczyłem, że jak przyjechał, to na pewno tam wstąpi. No, ale nie było go, wróciłem i w nocy jechał pociąg towarowy z węglem. Na tym węglu dojechałem do Brzecka. Oczywiście kije zostały w Krakowie. Do domu wróciłem, ale to już trwało, że do domu wróciłem 18. To tyle czasu trwała ta droga od 5 do 18, a więc 13 dni trwała droga z zatrzymywaniem się w Bydgoszczy i w Łodzi. No, wysiadam, jak się teraz dostać? Ludzie idą, wprawdzie też od tego też jechali. No, okazało się, że mosty są wysadzone i tylko jest przez most kolejowy przejście taką kładką. No, przeszedłem do domu, w domu się świeci. No to pukam. Mama się pyta, kto tam? Ja. Kto? Janek. Imię. A mówię, nie Janek, tylko Kacek. No wiadomo, akurat było świniobicie, no więc na dobre jedzenie trafiłem. No, opowiadanie, poszedłem spać. A o 6 godzinie rano już przyszedł do nas ojciec Józka Stusa. Już się skądś dowiedział, o 12 wróciłem.
A on już o 6 był, już się dowiedział, że ja wróciłem, przyszedł dowiedzieć, czy ja przypadkiem nie wiem coś, co się z Józkiem dzieje. Ja mówię, no niestety, Józek, z Józkiem nie widziałem się, mówię, od października. Nie wiadomo, gdzie on jest. Ale parę dni później Józek też wrócił, jako drugi z Brzeska. No, 30 już podjąłem pracę. 30 maja podjąłem pracę w browarze. Pracowałem jako tokarz w ślusarni, z tym, że załatwiłem sobie, że od września poszedłem kończyć gimnazjum, bo miałem skończone 2 klasy gimnazjalne i potem zacząłem na następny rok liceum, tak samo 1. i 2. licealną skończyłem w ciągu roku, no i potem zapisałem się na studia w Krakowie. Chciałem się dostać na Politechnikę, bo pierwotnie mówili, że więźniowie będą mieli prawo bez egzaminów. Niestety nie byłem przygotowany na egzamin, prawda, jeszcze. I zapisałem się na Akademię Handlową. Akademię Handlową skończyłem w normalnym czasie, powiedzmy tych 3 lat, tak jak już mówiłem. Potem wprowadzili, zmienili Akademię Handlową, zamienili na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Trzeba było, chcąc uzyskać stopień magisterski, trzeba było pracować, uczyć się jeszcze 2 lata, a tu po 3 latach dostałem dyplom ukończenia studiów wyższych. Pracowałem w browarze, pracowałem w urzędzie miejskim jako kierownik referatu gospodarki. 2 lata pracowałem w przedsiębiorstwie budowlanym jako inspektor BHP. No a potem w Blaszance pracowałem też jako inspektor BHP. Byłem kierownikiem działu wojskowego. No i emerytura. W 1951 roku ożeniłem się. Do tej pory mam 3 córy, już 2 zamężne, 1 jeszcze panna. No, małżeństwo trwa 47 lat. No może za 2 lata, tak, za 2 lata będę, jeżeli dożyjemy, mogę obchodzić 50-lecie.